Bo dobry fotograf robi mało zdjęć. Skąd się wzięło to dziwne przekonanie, ten frazes, który bardzo często pojawia się w różnych fotograficznych miejscach? I czy tak jest naprawdę? Czy ilość zdjęć może być jakąkolwiek determinantą ich jakości? O tym w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Piotr Trybalski, a to jest program Fotograf w podróży. Zapraszam. Dawniej to bywało. Fotografowało się na negatywach albo slajdach, kupowało się parę rolek i jechało się w świat, fotografowało, przywoziło zdjęcia, wywoływało. Były świetne. Super. Dziś fotografia cyfrowa, wszyscy jesteśmy fotografami. Tysiące zdjęć, dziesiątki tysięcy zdjęć, wielkie karty pamięci wypełnione po brzegi zdjęciami. No dzieje się ewidentnie źle. Robimy tak dużo zdjęć. Prosty układ. Robimy dużo zdjęć, bo jesteśmy słabymi fotografami. W tym stwierdzeniu paradoksalnie jest trochę prawdy, ale o tym opowiem troszeczkę później, bo to, nad czym dziś chciałbym się pochylić, czyli nad tym przekonaniem powszechnym w dużej mierze, że dobry fotograf robi mało zdjęć, co za tym idzie. Często mu wychodzą dobre zdjęcia, a ci, którzy dobrymi fotografami nie są, to trzepią te fotki na prawo i na lewo, jest wielkim uproszczeniem i będę chciał Ci i pokazać, i udowodnić, że tak naprawdę sprawa nie jest wcale taka prosta. Skąd się wzięło w ogóle to przekonanie? To jest fascynujące. A wzięło się od niejakiego Henry'ego Cartiera-Bressona. Pewnie słyszałeś to nazwisko, słyszałaś to nazwisko, twórca tak zwanego decydującego momentu. Twórca fotografii, którą dziś nazwalibyśmy fotografią decydującego momentu. Pochodną tego działania jest na pewno street photo. Dużo w reportażu, w ogóle w fotografii dokumentalnej wykorzystuje się owego decydującego momentu. Wszystko zaczęło się od tego właśnie zdjęcia. 1932 rok. Słynny skok przez kałużę. Nie wiem, jak to nawet inaczej nazwać. I Bresson, który w swojej książce Decydujący moment pisze w taki sposób. W fotografii pojawia się nowy rodzaj plastyczności, wytwór chwilowej linii, powstałych w wyniku ruchu obiektu. Pracujemy w zgodzie z ruchem, jakby to było przeczucie, w jaki sposób toczy się życie. Ale wewnątrz ruchu jest jeden moment, w którym elementy będące w ruchu są w równowadze. Fotografia musi uchwycić ten moment, unieruchomić jego równowagę. Sama fotografia mnie nie interesuje, mówi dalej Bresson. Chcę tylko uchwycić drobny wycinek rzeczywistości. I na koniec, dla mnie fotografia jest jednoczesnym rozpoznaniem w ułamku sekundy zarówno znaczenia wydarzenia, jak i precyzyjnej organizacji form, które nadają wydarzeniu właściwą ekspresję. Wszystko przez Bresson. Wszystko przez to jego przekonanie, że ten właściwy, jedyny moment, co jest absolutną prawdą, jest kluczem do tej rozchwianej równowagi zdjęcia, do tego paradoksu energii, który należy sfotografować, żeby zdjęcie było dobre. Tylko w tych swoich dywagacjach, chyba nawet o tym nie pomyślał, żeby o tym powiedzieć, zapomniał o jednym drobnym szczególe. O tym, że to nie znaczy, że my mamy stanąć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, zobaczyć ów moment i zrobić to jedno, jedyne zdjęcie. No, chyba, że się nazywamy Andrzej Georgiew. Te 3 portrety, które widzicie na zdjęciu, wykonał Andrzej Georgiew. Niestety Andrzeja nie ma już wśród nas, odszedł, zabrała go choroba, niestety, ale pozostało po nim mnóstwo fenomenalnych portretów. Był portrecistą, moim zdaniem najlepszym polskim portrecistą młodego pokolenia. Jest taka anegdotka o tym, jak pracował. Ta anegdotka brzmi mniej więcej tak, bo już z ust do ust przenoszona, przekazywana, że Andrzej został zatrudniony do sesji, do sfotografowania, do zrobienia portretu Januszowi Gajusowi. No więc zaaranżowano studio, catering
wielcy asystenci, wizerzystki, no mnóstwo osób. Przecież to przyjeżdża sam Georgiew fotografować samego Gajosa. To na pewno będzie trwało mistrzowi potrzeba czasu. Andrzej przyjechał, rozłożył swoją wielkoformatową kamerę, popatrzył na prawo, na lewo, poprosił, żeby odsłonić jedno z okien. Studio było w pełni wyposażone w światła. Poprosił Gajosa, żeby stanął w pewnym miejscu i popatrzył w kamerę. Otworzył obiektyw, po kilku sekundach zamknął i powiedział dziękuję. Złożył sprzęt i wyszedł. Zrobił jedno zdjęcie. Nie wiem, czy to prawda, ale sądząc po tym, ile kosztuje fotografia wielkoformatowa, prawdą to może być. Rzeczywiście kiedyś, kiedy fotografowało się na analogach, oszczędzało się zdjęcia, oszczędzało się filmy. W 2004 roku pojechałem do Australii, wyprawa śladami Strzeleckiego. Wielki mój pierwszy materiał w National Geographic. Zrobiłem 120 rolek slajdów. Fortuna. Wydałem na to kilka swoich ówczesnych, miesięcznych wynagrodzeń w firmie, w której pracowałem. Dziś pojechałbym z aparatem cyfrowym, zrobiłbym znacznie więcej zdjęć i kosztowałoby to mnie niewspółmiernie mniej. Ale czy znaczy, że tamte zdjęcia były gorsze bądź lepsze, a te dzisiejsze, które wykonałbym cyfrą, byłyby lepsze bądź gorsze? Czy w ogóle ilość zdjęć determinuje jakość tych zdjęć? Czy to czasem nie jest bzdura? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej sięgnąć troszeczkę wstecz w historię tych fotografów i fotografek, którzy na początku wielkiego fotograficznego boomu, przed wojną i tuż po wojnie, fotografowali. Zobaczmy, jak oni fotografowali. Czy robili dużo zdjęć, czy mało zdjęć. Jedno z moich ulubionych zdjęć w ogóle, jedno z moich ulubionych zdjęć Cartiera-Bressona. Sevilla, rok 1933, jakieś ruiny domu i dzieciaki bawiące się właśnie w tychże ruinach. Mistrzostwo świata kompozycji, mistrzostwo świata równowagi, mistrzostwo świata, no, można powiedzieć, sztuk plastycznych, bo to jest obraz, bo to jest wspaniały, namalowany obraz, w którym wszystko jest perfekcyjne. Łuki, krawędzie, rozłożenie postaci, równowaga, to zamarcie wszystkich osób poza dwoma młodymi chłopcami, którzy tutaj w tych ruinkach sobie szaleją. Bresson był pod ogromnym wpływem mistrzów malarstwa, był pod ogromnym wpływem, zresztą sam malował, już też próbował malować, był pod ogromnym wpływem malarstwa w ogóle. Stąd też podejście malarskie do fotografii, jego fotografii reportażowej, no, było bardzo, bardzo mocno wyczuwalne. Ale wracając do meritum naszego dzisiejszego filmu i odpowiedzi na pytanie, czy to zdjęcie powstało, no właśnie, jak ono powstało? Żeby na nie odpowiedzieć, najprościej zobaczyć stykówkę Bressona. Tak się złożyło, że jakiś czas temu agencja Magnum wypuściła fenomenalny album, w którym prezentuje stykówki, które służyły do powstania zdjęć, czy też które pokazywały krok po kroku, jak dane zdjęcie powstało, oraz opisem, oraz tym zdjęciem właściwym, które z tejże stykówki zostało wybrane. To jest zdjęcie, czy też stykówka, która została ułożona ze zdjęć, które służyły Bressonowi do tego, żeby wypracować tę fotografię. Tę fotografię, bo o tej mówimy. Zwróćmy uwagę, jak on pracował. To jest jedno z dwóch zdjęć, te zakreślone kółkami, to są jedne z dwóch zdjęć, które wybrał. Tutaj chłopczyk o kulach, jakaś grupa dzieciaków próbuje go zaczepiać, bawią się, przekomarzają. Następne zdjęcie, Bresson zauważa chłopaka w czapce i zaczyna go portretować. Przestawia aparat do pionowego kadru, portretuje. Potem wraca z powrotem do zdjęcia tego, które zostało wybrane. Ale tych zdjęć jest więcej. Jest następne zdjęcie, jakaś rozwój tej sytuacji. Znów pion zauważa chłopaka o kulach i ten chłopak zaczyna być w obszarze jego zainteresowania. Ten kadr cały czas jest wypracowywany, zmieniane troszeczkę ułożenie aparatu, trochę w prawo, trochę w lewo. To, co widać wyraźnie, trzyma górę kadru.
pilnuje krawędzi, tak żeby te zdjęcia były jak najlepiej zakomponowane. W momencie, kiedy dochodzi do wniosku, że jednak poziomy kadr będzie najlepszy, no scena zaczyna się jakoś katalizować i uciekać w zupełnie innym kierunku. Tutaj już zaczyna się fajna interakcja, jakieś przestają zwracać za bardzo uwagę na fotografa, zaczynają samodzielnie tutaj jakoś sobie interferować, działać. Tutaj klatka troszkę ucieka u góry i tu już jest koniec. Młodzież zaczyna zajmować się swoimi sprawami i przestaje na fotografa zwracać uwagę. Czyli tyle kosztowało na negatywie wypracowanie tej oto fotki, czy też tych dwóch fotografii, które zostały wybrane. Idźmy dalej. Żona Bressona, druga żona, nomen omen, Marine Frank, jedzie we Francji do swojego przyjaciela, który zaprasza ją na basen, który właśnie zaprojektował, nowoczesna architektura. Trafia na basen, zaczyna go fotografować, rzeczywiście piękne formy, tutaj jakaś grupa osób, które sobie ćwiczą, oddychają nad tym basenem, bardzo ładnie wygląda graficznie, fajne łuki, jakieś kule, wisi jakiś hamak, tutaj znowu jakaś piłka. Ona cały czas fotografuje, tak? Cały czas fotografuje. Sytuacja zaczyna się zmieniać, przesuwa się też fotografka, przechodzi w inne miejsce, próbuje pionowych kadrów, wykorzystując ramę tychże tutaj palem, cienie palem, zaczyna zauważać cienie i nagle bum, widzi chłopaka, który kładzie się na hamaku i robi fenomenalny cień. I ten cień momentalnie ją jakby zagarnia, zaczyna ją interesować i pracuje nad tym cieniem. I tu już powolutku zaczyna zbliżać się do zdjęcia, które ostatecznie wybrała. Czyli chłopak na hamaku, który rzuca cień, tutaj troszeczkę oddechu pod tym cieniem daje i grupa osób, które tam coś robią w dalszej części. Pięknie zakomponowane, po lewej stronie ciężar tej postaci i cała perspektywa, która troszeczkę nawiązuje do jego wzroku, bo my widzimy go od tyłu, ale idealnie to pasuje, ponieważ jesteśmy jakby razem z tym obserwatorem tej sceny. Drugie zdjęcie bardzo podobne, ale tutaj wchodzi jakiś ręcznik czy coś zawieszone, zmieniają się też postaci, zmienia się też ułożenie tego chłopaka. Tu kolejne zdjęcie o podobnym charakterze, ale też zmienione ułożenie tego chłopaka i dalej scena jest wypracowywana w dalszym ciągu. Fotografka po prostu wie, że nie ma możliwości podglądać zdjęcia, co jest oczywiste. Może już czuć, że ma tą fotografię, ale dalej ją wypracowuje. Czyli dalej pracuje nad tym zdjęciem. Kolejne. Cały czas ogrywa to cieniem. No i w końcu ktoś tu podchodzi, zmienia się cała sytuacja. Pojawiają się dwie osoby, zmienia się też ułożenie fotografki. W tym momencie odwróciła się, fotografuje hamak z drugiej strony, cienie, dwie osoby grające, zabawiające się na tym hamaku, koniec fotografii i zdjęcie, które jest finalne. Fenomenalne, czysta forma, coś absolutnie wspaniałego. Łuki ramion, łuki nóg, łuki ścieniowane, łuk tego pana, który robi jakieś figury gimnastyczne, łuk pani z ramieniem, łuk jej kolana plus białe kule. No coś wspaniałego. Zdjęcie, które uwielbiam pełną miłością. Kwintesencja tego, jak powinno się fotografować. Tego typu fotografie. Chodźmy dalej. Znacie słynne zdjęcie zatytułowane chyba Bulldogman, coś w tym stylu, tak. Elliot Erwitt był sobie uliczką i spotkał tutaj takich oto w Nowym Jorku jednego pana z dwoma bulldogami. No i zaczął fotografować. Zwróćmy uwagę, jak to robi. Fotografuje, bo go zainteresowało to, fajnie wyglądają, ale zaczyna zauważać to, że ten bulldog wielki, siedzący na kolanach swojego, jak chcę mówić, pana, przyjaciela, właściciela, jeżeli się odpowiednio ustawi, to tak jakby zamienia twarze, tak?
właściciel chowa się zupełnie za psem i tak naprawdę wygląda to dosyć śmiesznie, staje się taką kwintesencją fotografii ulicznej. O, tutaj zaznaczone, że to zdjęcie już jest dobre, ponieważ wygląda tak, jakby bulldog siedział oparty na rękach, z nogami, obok niego mały bulldog, więc Erwin cały czas wypracowuje. Tutaj drugie zdjęcie, przechodzi do pionowego kadru, kombinuje z pionowym kadrem, rezygnując z tego drugiego bulldoga. Cały czas wypracowuje. Tu już widzi, że jednak ta scena powinna pójść w tym kierunku, w którym pójść powinna. Proszę bardzo. Następna i jest. I jest to zdjęcie. Jest to zdjęcie, na którym mu zależało, jeszcze z takim cudowną, sklonowaniem wręcz tych dwóch buldożych minek, z uszkiem pana delikatnie. No, fenomenalne, prześmieszne, świetne zdjęcie uliczne. Nie wiem, czy widzieliście film Kosmiczni Turyści, dokument, który kiedyś, dawno temu w ramach festiwalu, jeszcze wcześniej chyba Planet Doc był pokazywany. Jeśli nie, to polecam. To jest taka podwójna historia o rozwoju kosmicznej turystyki w Kazachstanie i Bajkonur, te rzeczy, loty na orbitę, i jednocześnie równoległa historia, która dotyczy mieszkańców Kazachstanu, którzy zbierają śmieci, które spadają z nieba, z rakiet odrzucających swoje silniki i próbują z tego odzyskiwać różne materiały szlachetne, kruszce, metale, sprzedawać i z tego żyć. Jonas Bendixen sfotografował, pojechał to fotografować, mówiąc w wielkim skrócie. To jest też ta sama historia, czyli odbitki z Magnum stykowe. No i znalazł się w wiosce, w której właśnie spadł taki silnik rakiety, odrzucony. Zobaczmy, jak to fotografuje. No, fotografuje to po prostu wręcz poklatkowo, zdjęcie obok zdjęcia, praktycznie to samo. Zmienia troszeczkę ustawienie, zmienia te zdjęcia, no widać, czym się różnią, prawda? Większa masa, cielsko, tutaj tylko ten otwór, czy też otwory z górnej części tych resztek silnika, gdzieś tam wioska, tutaj troszeczkę szerzej odchodzi, więc dodaje drogę, tutaj zmienia kadr, zauważa, że tu jest jakiś koń się zbliża, wstaje z drugiej strony, no tutaj doktoryzuje się zupełnie praktycznie z tego samego, bo to są bardzo podobne klatki. Nagle pojawia się ktoś, dłuższy obiektyw, widać inna geometria kadru. Troszeczkę dalej ten ktoś przechodzi, więc autor fotografuje zdjęcie po zdjęciu. Proszę. Na tle wioski. No i w pewnym momencie wraca w to miejsce, w momencie, kiedy zaczynają latać jakieś ogromne ilości motyli. Wraca w jakieś drugie miejsce. Na tej rakiecie pewnie osoby, które próbują ją rozmontować, resztce rakiety, plus jacyś ludzie, którzy się pojawiają. Jest jedno zdjęcie wybrane, fajny kadr, w trójkącie resztka rakiety, traktor fotografujący, i drugi kadr, który ostatecznie został wybrany, druga resztka rakiety i dwie osoby niczym rycerze na zamku sterczący na tej rakiecie. Ale to oczywiście nie wszystko. Tutaj znów 3 elementy. Jacyś jeźdźcy się pojawiają. Scena się cały czas rozwija. Fotograf cały czas fotografuje. No w zasadzie jeden film został wykorzystany do zrobienia jednego ujęcia, praktycznie jednej rzeczy, która została wykorzystana. Efekt tego taki, absolutnie torpeda, zdjęcie, no chyba bez dwóch zdań, na tyle absurdalne, surrealistyczne, z tymi motylami, z tym światłem, obniżeniem troszeczkę temperatury barwowej i tymi dwiema osobami niczym rycerze na zamku, którzy królewnę próbują, nic nie będę wymyślał więcej. Fajnie, tak, to jest, też bym wybrał to zdjęcie. Dla mnie absolutnie petarda, pozbawione szczegółów tamtych, które odbierały absurdalności tej fotografii. Idąc dalej, bo możemy tak długo, Martin Parr jest znowu reprezentantem nieco innego podejścia. Candid Photo, taka fotografia, którą on uskutecznia, no zwróćcie uwagę, pojedyncze zdjęcia, w zasadzie pojedyncze ujęcia. Rzadko kiedy pojawia się więcej zdjęć.
są to pojedyncze ujęcia, czasami 2, czasami 3 i dalej, i dalej. Ten projekt, który on sobie tutaj w Benidormie fotografował, zresztą wydał w postaci fajnego albumu, polecam wszystkim. Portrety, zbliżenia, ale pojedyncze zdjęcie. Jedna fota idzie dalej, jedna fota idzie dalej. U niego ta masa po prostu ujęć jest przeogromna i z niej wybiera zdjęcia takie jak to, prawda? Czyli no, które są absolutną petardą, fenomenalnie wybrane, skadrowane, odzwierciedlające ten styl Martina Parra, to jego sarkastyczne podejście do rzeczywistości. Last Resort to znowu w Wielkiej Brytanii, w Anglii, o ile dobrze pamiętam, świetny materiał i świetne zdjęcie, totalnie absurdalne. Zauważa kobietę, która gdzieś leży w okolicach maszyny budowlanej w taki oto sposób i próbuje się opalać. Zauważa, fotografuje, tak jak ja zawsze mówię na warsztatach. Coś interesującego widzimy, od razu robimy zdjęcia. Potem następne ujęcie z drugiej strony. Dochodzi do wniosku, że troszeczkę mniej tej koparki, co to jest, i wystarczy ta gąsienica jedna, jest wystarczająco paradoksalne, a ułożenie, czy też spojrzenie z tej strony, czyli dające sugestię, że ta gąsienica za chwilę ruszy, jest jeszcze bardziej śmieszne w świecie śmieszków Martina Parra. No więc fotografuje w ten sposób, czekając, aż mu ta scena zagra. Tutaj ludzie tyłem, tu zupełnie ludzie tyłem, tu ludzie przodem, znak zapytania, wybrany przez autora, więc może to. W końcu pojawia się dziewczynka, prawdopodobnie córka tej pani, i scena zyskuje jeszcze większej, jeszcze przynajmniej z perspektywy autora, wymiaru paradoksalnego, śmiesznego i wybór zdjęcia, ta fota wypracowana z tamtych lat. Książka Magnum Contact Sheets, długie i, polecam Wam w zakupie, można ją kupić w Polsce za około 150 zł, ponad 500 stron, stykówki, zdjęcia, które zostały wybrane, kupę świetnych historii, od początku fotografii aż po nasze czasy współczesne. Stykówka jest pełna skreśleń, pełna śmieci. Wystawa zdjęć czy książka to zaproszenie na posiłek. Nie ma się w zwyczaju wtykania nosa w garnki i patelnia, a tym bardziej w wiaderka z obierkami. Powiedział Henri Cartier-Bresson, odnosząc się do pokazywania stykówek. Pewnie za jego życia nie zdecydowałby się pokazać stykówki. To, co zrobiła agencja Magnum, jest czymś niebywałym, ponieważ po pierwsze pokazała kuchnię fotografowania, a po drugie pokazała, jak wielki wpływ na to, co się pokazuje, ma sam fotograf. Obnażając jednocześnie i stawiając w cudzysłów, ogromny cudzysłów, stwierdzenie o tak zwanej prawdzie fotografii. To jest oczywiście na osobne spotkanie, osobne pogaduszki. Dzisiaj zajmujemy się tym, czy ilość determinuje jakość. Czy ta stykówka, którą ja tutaj Wam pokazuję, to dużo czy mało? Proszę, zobaczmy. To jest całość. To jest jedno miejsce, w którym fotografowałem. To zdjęcie robione na warsztatach Street Photo w Berlinie. Pierwsza fotografia powstała o godzinie 19:30. Ostatnia fotografia powstała o godzinie 19:41, czyli 10 minut fotografowania. To wszystko wydarzyło się w miejscu, w którym dzieje się bardzo dużo, jest bardzo dynamiczne, mnóstwo osób, resztka światła, idealny moment na światło, po to, żeby wypracować to oto zdjęcie. Podobna sytuacja miała miejsce na Kubie. Zdjęcia, jedno z nich zostało nawet nagrodzone w jednym z konkursów, bejsbolistów, którzy ćwiczą sobie, grają, amatorów oczywiście, gdzieś na tle kamienicy. Kilkanaście zdjęć, tam było ponad 100, tam było 4 filmy, czy też 3,5 filmu, coś niebywałego dla jednego zdjęcia. Tutaj tych zdjęć jest kilkanaście, po to, żeby wybrać to jedno zdjęcie. Ta sama sytuacja na Kubie, stoję w dosyć specyficznym miejscu, fotografuję też kilkanaście minut, kilkadziesiąt fotografii, wypracowuję kadr, cały czas kontrolując to, co się tam dzieje, to, na co chcę zwrócić uwagę. Wszystko po to, żeby zrobić to jedno zdjęcie. To też zdjęcie, którym zwyciężyłem w jednym z konkursów fotografii Street Photo. Pokazuję to po to, ostatnie, niech będą portrety z Mali.
gdzieś na pustyni w okolicach Timbuktu. Cała seria portretowa jednego małego Malijczyka, której efekt jest taki. Pokazuję wam to wszystko po to, żeby pokazać, że ilość zdjęć może determinować ich jakość, ale nie musi. Wszystko zależy od tego, co fotografujemy. Wszystko zależy od tego, czy scena, którą fotografujemy, wymaga wypracowania, a w street fotografii czy fotografii dokumentalnej zawsze wymaga wypracowania. Jeśli ktoś mi na warsztatach pokazuje jedno, dwa zdjęcia z danej sceny, to znaczy, że jej po prostu nie wypracował, to znaczy, że tego nie widział. Jeżeli myślimy, jeżeli mamy wyobraźnię, jeżeli wiemy, co chcemy uzyskać, jeżeli czujemy energię, która w danej scenie się pojawia, jeżeli nasze doświadczenie fotograficzne jest duże, to tych zdjęć rzeczywiście może być troszkę mniej, ale to nigdy nie jest regułą. Nie można tego stawiać zero-jedynkowo, że dobry fotograf robi mało zdjęć, bo mi się zdarza zrobić dużo zdjęć. Tym tuzom fotografii, których wam pokazywałem, zdarza się zrobić bardzo dużo zdjęć, ale równocześnie zdarza im się zrobić mało zdjęć. Jeżeli fotografujemy sport, jeżeli obraz jest migawkowy, jeżeli scena jest bardzo dynamiczna, to jest oczywista oczywistość, że zrobimy więcej zdjęć. Takie głupie rady, które czasami w internecie czytam, nazywam je bez ogródek głupimi radami, że żeby robić mniej zdjęć, zmuszać się do robienia mniejszej ilości zdjęć, na przykład wkładać mniejszą kartę, żeby zacząć fotografować analogowo, to wtedy nam będzie żal pieniędzy, to będziemy robić mniej zdjęć. To jest coś absolutnie idiotycznego. Mniej zdjęć bądź więcej zdjęć powinno być decyzją związaną z tym, co fotografujemy, jak chcemy to pokazać, czy dana scena, powtórzę to jeszcze raz, ma potencjał do tego, żeby zrobić kilka zdjęć, czy trzeba tu zrobić kilka, kilkadziesiąt, a czasami kilkaset fotografii. To, co fotografujemy i jak fotografujemy, jest regułą, a nie to, czy ktoś jest dobrym fotografem, czy jest złym fotografem. Oczywiście obniżyła się bardzo, bardzo mocno bariera wejścia. Wszyscy jesteśmy fotografami, mamy komórki, aparat jest tani, wywołanie jest tanie, są wielkie galerie w internecie, w których możemy pokazać wszystko. Jest tak ogromna nadpodaż zdjęć, że tych złych zdjęć, bardzo złych zdjęć jest mnóstwo. Co z tym zrobić? Ja ordynuję zawsze jedną rzecz. Mniej znaczy lepiej, ale nie mniej zdjęć róbmy tyle, ile trzeba. Mniej zdjęć pokazujmy. Pokazujmy te zdjęcia, które uznajemy za najlepsze. Jeśli nie wiemy, zamówmy sobie przegląd portfolio, poprośmy kogoś bardziej doświadczonego. Wybierzmy zdjęcie, dokonajmy tak zwanej edycji, fotoedycji zdjęcia, czyli wyboru najlepszych zdjęć i pokazujmy te, za którymi jakaś wartość stoi, a nie po prostu zdjęcia, które mamy z wyjazdu. 300 zdjęć z tygodniowego pobytu gdzieś. No nie wyobrażam sobie pokazywania tylu zdjęć, zrobienia. No też sobie nie wyobrażam, bo gdzieś jestem tydzień, to tych zdjęć raczej mam grubo ponad 1000. I to nie dlatego, że nie widzę, ale dlatego właśnie, że widzę, więc chcę daną scenę perfekcyjnie wypracować. Bo co się stanie, jak zaczniemy oszczędzać zdjęcia? Co się stanie? Ja to przeżyłem. Miałem kiedyś taką sytuację, fotografując w Rumunii na wesołym cmentarzu. Robiliśmy materiał do National Geographic i wiedziałem, że zabraknie mi negatywów. I w głowie zaczęła się pojawiać taka myśl: oszczędzaj klatki, bo nie zrobisz materiału. Kupiłem za mało, zabrałem za mało, już nie pamiętam. Wiem, że mogłem dokupić, ale byliśmy na jakiejś wiosce, trzeba było pojechać do większego miasta, znaleźć jakiś sklep fotograficzny i kupić, na to nie było czasu. I to myślenie o tym, żeby oszczędzać zdjęcia, włączyło we mnie taki hamulec fotografowania i w sytuacjach dziś, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, których po prostu bym fotografował, wiedziałbym, że coś się za chwilę wydarzy, wyczuwał pewne sceny, wiedział, że dany moment ma potencjał, za chwilę jak na tych stykówkach, które widzieliście, ktoś wejdzie, coś się zadzieje i będzie ta jedna klata, po prostu się hamowałem. Hamowałem i tych zdjęć po prostu nie robiłem. Dziś sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Mam tyle kart, ile potrzeba do zrobienia, no w zasadzie, tak to dziwnie zabrzmi, ale każdej ilości zdjęć. Oczywiście nie każdej, ale wystarczająco dużej ilości, żeby w sytuacji, w której dzieje się coś z ogromnym potencjałem, nie być narażonym na samoograniczenie. Dobry fotograf robi tyle zdjęć, ile potrzebuje
zrobić, żeby wypracować scenę. Kluczem jest wypracowanie sceny. Nie da się fotografować, licząc na to, że uda nam się 1, 2 czy 3 klatkami zarejestrować ten decydujący moment. To się czasami udaje, oczywiście, ale to jest wyjątek, który potwierdza regułę.